serdecznie wszystkich słuchaczy na platformie Sapiensy. To jest podcast Sapiensy Talk. Ja nazywam się Adrian Mazurczyk, token personalny Shen's. Rozmawiamy tutaj o drodze, jaką wykonali różnorodni twórcy, ich inspiracjach, planach na przyszłość, ale też o tokenizacji i pomysłach na implementację jej do swojej aktywności zawodowej bądź artystycznej. Moim dzisiejszym gościem jest Tomasz Łukasik, MC. Tomasz Mind Control, techniki oraz tematy, które już od kilkunastu lat mnie interesują. Technologia blockchain, tokenizacja personalna, radio 24/7 podziemie stream i Sapiensy. Mam kilka ciekawych zagadnień do omówienia. Witam Cię serdecznie, Tomaszu. Witam słuchaczy oraz witam Ciebie. Tomaszu, ale na początek trochę o Twoim życiu prywatnym, dzieciństwie. Chciałbym wysłuchać Twojej historii. Skąd, gdzie, jak i dokąd przede wszystkim oraz trochę pospekulować o technologii blockchain, tokenach personalnych, kryptowalutach, głównie o tokenizacji personalnej, jej wykorzystaniu i jak może ona wesprzeć każdego tworzącego content w sieci. Tutaj bym chciał wysłuchać trochę z Twojej strony, co Ty o tym myślisz, jak to można w prawidłowy sposób zaimplementować, ale również skąd u Ciebie ten pomysł, wszystko to, co może zainspirować naszych słuchaczy na Sapiensy Talk. A więc zaczynamy, Tomaszu, czy jesteś gotowy? Oczywiście, zwarty i gotowy. Super, Tomku. Słuchaj, Tomaszu, wiele się zaczyna w naszym dzieciństwie, dlatego moje pytania nawiązują właśnie do tego okresu. Pierwsze pytania. Tomaszu, powiedz mi, jak wspominasz czasy swojego dzieciństwa, gdzie się wychowałeś, w jakim środowisku dorastałeś? I tu oddaję właśnie Ci głos. No to pochodzę z Nowej Soli, to jest taka mała miejscowość w województwie lubuskim. No i swoje dzieciństwo wspominam dobrze i źle, no jak u każdego, tak myślę. Wiadomo, każdy potrzebował jakiegoś ukształtowania. Nie byłem jakimś tam agresywnym dzieckiem albo takim niereformowanym. Byłem bardziej spokojny w tamtych czasach. No i dużo mnie interesowało taka technologia jak komputery czy coś w tym stylu. No i wiadomo, mój kuzyn był tam informatykiem, czy tam starał się być informatykiem, no i starałem się jakby może nie tyle co inspirować się, ale zagłębiać po prostu tą wiedzę. I to mnie tak zafascynowało, że komputery i tam powiedzmy różne gadżety związane z, nie wiem, nawet takie coś jak z Pokemonach, co miałeś, te Yamakoci czy coś w tym stylu, to było całkiem spoko. Przypomniałeś mi właśnie o takich kiedyśnych urządzeniach z lat 90., Tak. końcówka, no to były lata 90. w sumie, gdzie hodowało się te śmieszne zwierzątka. Oczywiście. No i myślę, że na tamte czasy to byłem bardziej takim introwertykiem, gdzie starałem się być sam na sam, zawsze sobie właśnie ogarniać różne rzeczy. Dużo spędzałem na grach komputerowych w tamtym czasie też, więc moja nauka po prostu w szkole nie była jakaś najlepsza w tamtym czasie, no bo bardzo inspirowałem się lub tam zacząłem grać lub coś w tym stylu, że to było dla mnie jakby takim pierwszorzędnym, jakby to nazwać, no po prostu pierwsze co chciałem robić, no to po prostu grać i tyle. No to było takie coś nowego w tamtym czasie, jak właśnie chodziłem do szkoły. No i powiem tak szczerze, że dzięki temu no też nauczyłem się na przykład ortografii, bo miałem problemy z ortografią i tak dalej, dzięki czemu to jak ktoś tam, może nie tyle co hejtował, ale konstruktywną jakąś tam krytykę wrzucał, no to starałem się jakoś, zagłębiać ten język polski i tak dalej i dzięki tam powiedzmy chyba Firefoxowi, bo oni mieli wtedy jakąś tą nową tą technologię w tej przeglądarce, że automatycznie ci podkreślało, jak błąd jakiś zrobiłeś. No i to mnie też zaczęło dzięki temu dawać do myślenia, że robię te faktycznie błędy, no i zacząłem się tak w ten sposób poprawiać, nie? Więc tak to można to nazwać. Ogólnie to spędzałem w dzieciństwie dużo właśnie z kuzynami na podwórku, gdzie wiadomo był czepak, jakieś chowanego, coś w tym stylu. Nie wiem, czy pamiętasz jeszcze te czasy. No, ja pamiętam najbardziej. Gdzie komputer miała może jedna osoba na podwórku wtedy.
też pamiętam, że właśnie do sąsiada często chodziłem, więc go pozdrawiam. Graliśmy wtedy jakieś tam też gry komputerowe, jak coś jak GTA San Andreas, czy coś w tym stylu, więc było to dla mnie coś fajnego, nowego. Nawet ten Pegasus pamiętam, że miałem i graliśmy w jakieś te Mario, nie Mario, a to z tego, co się dowiedziałem jakieś kilka lat temu, że to była taka podróbka tam Nintendo chyba, z tego co pamiętam, czy Sega. No Coś tak, jasne. jakiś Polak tam po prostu sobie to przekształcił na swój biznes i tak każdy kupował w Polsce. A jak wspominam ogólnie, no to myślę, że dobrze, no, mimo tam wiadomo, jakiś tam, jak ktoś mnie mm, tam, nie wiem, powiedzmy, no czasami mi drwił ze mnie, no bo byłem przy kościej, nie, więc wtedy no nie było Nie tak już fajnie i wyglądasz. było zawsze było gruby przy bramce i zawsze patrzyłem, kto jest grubszy ode mnie, nie? No nie No i wyglądasz jakoś, za właśnie na takiego. Chyba zgubiłeś no, sporo w tej drodze dorastania w górę, czy raczej no, wyciągnęło? no troszeczkę tak. No i zawsze patrzyłem, gdzie kto jest grubszy i zawsze wypadało i tak na mnie, bo byłem zawsze najgrubszy ze wszystkich. No ale tak to wychodziło i później właśnie też starałem być najlepszym bramkarzem i z tego co pamiętam, to właśnie byłem najlepszym bramkarzem w podstawówce. Chociaż nie jestem pewny tak w 100%, ale myślę, że można to tak uznać. Później miałem tam lekki wypadek, bo dostałem chyba w przepuchlinę i miałem, wiesz, problem z oddychaniem przez to. Jak ktoś tam mocno kopnął piłkę i akurat centralnie w przepuchlinę dostałem. No i od tamtej pory moja pasja się skończyła. Na I futbolu. przerzuciłem się na koszykówkę, nie? I wtedy zacząłem trenować bardziej koszykówkę niż piłkę nożną, bo tam przynajmniej na bramce nie musiałem stać. No ale proszę, no, takie czasy dzieciństwa, aktywny No, sportowo, nie należysz raczej do tej grupy, która przynosiła zwolnienia od mamy lub od koleżanki wypisanej no, zwolniającej z WF-u. To no było tak, kiedyś znaczy piękne. jedynie co, no to jak byłem chory, nie? No to, a to zdarzało się raz na rok, nie? Jeszcze, no jak mówię, tam grałem w koszykówkę, tam wiadomo, na jakimś tam boisku, tym asfaltowym, to czasami można było zedrzeć sobie skórę nawet, jak się wywróciło, wiadomo. E, no i chyba tyle w Ciekawe, sumie. no. Przypomniałeś mi właśnie dość ciekawe czasy, te zabawy na trzepaku, kiedyś Tak, kopanie tak. piłki w Chińczyka, czy te pierwsze boiska, które były finansowane przez szkoły publiczne, No. asfaltowe do gry. No, No i też jakby nie patrzeć, to później jeszcze się muzyką zacząłem tak trochę interesować i na początku tam swojego dzieciństwa, jak tam właśnie z rodzicami przybywałem częściej, no to mój tata zawsze disco polo puszczał, nie? Później starałem się przenieść na metal, ale te brzmienie to tylko dlatego, że chciałem podpasować się tam jednemu koledze, nie? Ale znaczy później zacząłem słuchać rapu, bo tam na Viva Polska chyba, to był taki kanał, nie wiem czy dalej jest, e, tam był puszczony tak? Onar i Lerek, chyba z tego co pamiętam. I właśnie przez ten utwór, no to zacząłem wdrażać się bardzo w rap. No i od tamtej pory słucham cały czas rap. No, powiem ci, że te właśnie stacje, które telewizyjne, związane z tą muzyką, z utworami hip-hopowymi na pewno wpłynęły na naszą i kulturę i na młodzież w tamtych czasach, że w każdym jednym zakątku kraju znajdowały się osoby zainspirowane rapem, chcące tworzyć też muzykę. Mam nadzieję, że też w tych czasach się odwrócisz, ale w taki sposób, że technologia blockchain dostanie takiej adopcji, jak my wtedy byliśmy podjarani Tak, tą tak. muzyką. No to było Właśnie, naprawdę fajne. no to miło, ja też miło wspominam te czasy, ale właśnie przejdziemy teraz do drugiego pytania, bo po części już mi odpowiedziałeś na te pytanie, ale może też zawęzimy tutaj odpowiedź właśnie pod te pytanie typowo, bo wiele osób już od dzieciństwa ma pomysł na siebie. Jak to było w twoim przypadku? Jak sięgasz pamięcią? Co wzbudzało w tobie największą ciekawość? No i co cię inspirowało? No to wracając właśnie do tego rapu, to było na takiej zasadzie, że słuchałem, no wiadomo, utworów tych artystów, którzy byli znani jak Peja, czy tam Onar,
No i tam wiele innych artystów. No i któregoś dnia trafiłem na YouTubie właśnie artystów z mojego miasta. No i tak słuchając te utwory, mówię, że całkiem fajnie to brzmi i tak dalej. I tak stwierdziłem, czemu bym ja nie mógł tego spróbować, nie? No i od razu mi się oczy zaświeciły, mówię, tyle będę miał dziewczyn i tak dalej. Wiesz, jak to 16-latek wtedy myśli, nie? Ile kasy w ogóle, nie? Bo tutaj telewizja zakrzywa bardzo tą rzeczywistość. I myśli później takie dziecko, kurde, jak będę sławny, będę mógł zrobić to, wiesz, tyle dziewczyn na scenie, wiesz, tutaj każdy zacznie ci fajnie mówić i tak dalej. No i zacząłem rapować. Zacząłem rapować. No i jak zacząłem rapować, to też i przyszły hejty, tak, czyli krytykę. No jedni można, znaczy tak, powiem może tak, jedni zaczęli krytykować, tak no, normalnie, gdzie no, podawali mi jakieś tam powiedzmy jakieś, może nie tyle co porady, które właśnie mogły mnie rozwijać, a Tak. niektórzy po prostu hejtowali tak, żeby mnie po prostu wyśmiać. No i nie potrafiłem tego odróżniać i zawsze uważałem, że każdy ma jakby takie samo zdanie, tak? Czyli jak ktoś był po stronie jakby krytyki konstruktywnej, no to i też hejtował, co jest takie błędne według mnie teraz w tym momencie, nie? Bo to nie rozwija później, a gdybym właśnie wiedział, że po prostu krytyka konstruktywna jest na zasadzie takiego progresu, no to bym się bardziej na tym skupiał. No i jak zacząłem w ogóle rapować i wiadomo, stwierdziłem sobie, bo mnie jest coś takiego w mieście jak Dzień Nowej Soli, coś w tym stylu, taka impreza 3-dniowa. No i w którymś momencie stwierdziłem, że ja tam zarapuję. No i tak zacząłem właśnie rapować, tam nagrywać utwory. Na moim kanale można odsłuchać nawet ten najstarszy utwór, a na mojej stronie to jest utwór, gdzie nagrałem właśnie z kuzynem. Więc też go pozdrawiam. Super. Pamiętam jeszcze, jak ten mikrofon był taki patyczkowaty, pożyczony od kumpla. I na tym to przeważnie się na Skype'ie się działo. Właśnie ten Skype'owy mikrofon. Tak. I na tym nagrywaliśmy jeszcze na stole. To było bardzo śmieszne, tak jak teraz przypomnę, to musiało śmiesznie wyglądać. No śmieszne, jeszcze podpięte pod peceta, jakiś mały mikser, to człowiek już był zachwycony, że ma super studio, Audacity oczywiście do składania. Tak. Ktoś gdzieś skądś przynosił bity, bo to są czasy, gdzie YouTube to dopiero startował. No, nie było możliwości nawet pobierania tych utworów z YouTube'a. To gdzieś się na torrentach ściągało jakieś bity. No to była ciekawe. taka jedna strona, powiem ci, że kiedyś znaleźliśmy taką stronę, chyba dalej funkcjonuje i tam były właśnie bity, że można było pobierać za darmo lub zapłacić za to. Wiadomo, jak za darmo, no to tam jakieś tam jakieś voice tagi były, czy coś w tym stylu. No i to wiadomo, no miało się za darmo, fajnie, że można było trenować, ale no zarabiać na tym się nie dało, nie? Wiadomo, można było w sumie. Prawa autorskie tak sięgają. No i jeżeli co do inspiracji, to wspomniałem właśnie, że chciałem właśnie być takim raperem i no nie wiadomo jakim raperem w sumie, no bo to tak było na początku, że po prostu chciałeś być raperem. Tak, taka wielka gwiazda, wiadomo, gdzie wszędzie jest duża publiczność i tak dalej, ale z czasem zacząłem to zauważyć, że to bardziej kształtuje mi w taką autoterapię, nie? Gdzie właśnie jak miałem jakiś problem, to wolałem sobie na przykład zapisać, niż, nie wiem, kogoś uderzyć, albo nie wiem, pójść gdzieś na 3 dni i później wrócić, coś w tym stylu, bo czasami tak dzieciaki mają. Więc taka moja mała uwaga, że jeżeli mamy jakieś problemy, to warto wgłębić się w pasję i tam swoje żale po prostu sobie wylewać. Super merytorycznie, ale wiesz co, teraz ja szybko cię wyprzedzę pytaniem, bo już właśnie po części zacząłeś na nie odpowiadać, a chcę ci zadać to pytanie właśnie. I czy osobiście uważasz, że to właśnie miało wpływ na to, kim jesteś dzisiaj? Powiem ci szczerze, że tak, no bo gdybym nie zaczął, to bym dzisiaj pewnie nie był tutaj z tobą, to na pewno. Kto wie?
bałbym się na pewno jakiegoś mikrofonu dotknąć, powiedzieć, kurde, przecież ja nie umiem mówić i tak dalej. No ale mam teraz taki większy dystans do siebie i na przykład jak ktoś mnie krytykuje, to już wiem, że to jest krytyka, a jak ktoś mnie hejtuje, no to wiem, że to jest hejt i wtedy albo po prostu odpiszę tej osobie, że fajnie, że masz takie zdanie, albo po prostu nic nie odpisuję, bo wiem wtedy, że to tylko pobudza taką osobę do dalszego jakby hejtowania. A jak wiem, że zakończę, kiedy on zaczął, no to wtedy się to kończy. No jasne, no to tak jak chyba z książki Boba Proctora, że opinia to jest najtańszy towar na świecie, Mhm, ponieważ każdy go ma nadmiar. A weź mi powiedz jeszcze oczywiście. jedną taką rzecz, bo to były tam czasy twojego dzieciństwa, ale już tak stawałeś się młodym człowiekiem. I powiedz mi, kiedy w tym momencie poczułeś, że właśnie znajdujesz się na tej właściwej drodze, mając satysfakcję z tego, co robisz? Bo Mhm. rozumiem, że do dziś dzień to robisz. I kiedy sobie pomyślałeś właśnie w taki sposób, to jest to, czym chcę się zajmować. To powiem ci, że od niedawna, kiedy zacząłem radio, bo tak naprawdę szedłem tą drogą rapera, sobie robiłem swoje, ale później no trzeba było pójść do pracy, pójść tam wiadomo, no to się to już tak trochę zanikało, nie? Tak jest. No i starałem się edukować troszeczkę pod psychologię, coś w tym stylu. Znaczy nie, mówię od razu, że nie byłem na jakichś tam studiach, tylko po prostu tam jakieś książki po prostu czytać, trochę oglądać jakieś filmy, które omawiają takie kwestie psychologiczne. No i dzięki temu troszeczkę nabrałem jakiegoś doświadczenia, swoich teorii, tam właśnie ten mind control, który wcześniej wspomniałeś, opisuję właśnie na swojej stronie. No ale czułem, że to jednak nie jest to i okej, fajnie, że to mi ułatwia, że tam czasami komuś mogę doradzić coś, ale nie na takiej zasadzie, żeby być jakiś tam, powiedzmy, osobą, która doradza psychologicznie. Ja wolę to jednak zostawić tym, którzy faktycznie się tym zajmują. Wiadomo, mogę komuś coś tam powiedzieć, jak ja to widzę, czyli tak obiektywnie, bo ostatnimi czasy, czyli od jakiegoś, nie wiem, dwóch lat, zauważyłem, że patrzenie bardziej obiektywne, znaczy nie obiektywne, tylko bardziej jako obserwator jest zdecydowanie lepsze niż być na jakiejś z którychś barykad. No i stwierdziłem, że nie jest to, co chciałbym robić jednak. No i stwierdziłem, że właśnie zrobię radio podziemia, bo tego brakowało, tak mi się wydaje, w podziemiu, gdzie można byłoby e, scentralizować to, co jest zdecentralizowane, czyli że wszyscy artyści są porzuceni po swoich kontach na YouTubie, ale można to Tak? jakoś fajnie zjednoczyć, nie? Czyli po prostu powybierać te osoby, które są mniej znane, ale dobre, albo nauczać kogoś, kto dopiero zaczyna i ma jakieś tam problemy, wiadomo, na przykład z dykcją, ewentualnie wejście w beat i tym podobnych rzeczach. I wiadomo, doskonalić taką osobę i później pokazać to światu, niż Tak? po prostu szukać na grupach i dyskutować, kto jest lepszy, kto nie. Więc stwierdziłem, że zrobić można takie coś. E, Wiadomo, było tam jakieś anglojęzyczne takie radia, ale to były na takiej zasadzie, że leci playlista i to tyle. Brak kontaktu, wiesz, z jakimś tam artystą, który tam występuje, albo przynajmniej nie zauważyłem tego, więc stwierdziłem, że po prostu zrobię to troszkę o level dalej, czyli zrobię też tak zwaną tokenizację radio. No i dzięki temu, że zacząłem to działać i tak dalej, wymyśliłem ten cały plan, teraz czuję, że właśnie jest to, co powinienem robić od dłuższego czasu, czyli zajmować się muzyką, działać bardziej w tym jakby, no, w takim jakby W biznesie, czy coś w tym. no, Tak, środowisku tak, tak, muzyki, tak, tak, tak? w środowisku muzycznym właśnie, o tak. To jest bardzo ciekawe i fajnie to zimplementowałeś ogólnie z tokenizacją personalną, bo jak wiemy, Sapiensy jest platformą dla takich artystów. No, ja tutaj nawiążę trochę do takiego tematu, bo mamy taki temat Sapiensy jak ambasadorzy i to możesz też fajnie połączyć ze swoją działalnością, zostać takim ambasadorem w Sapiensy i polecać Sapiensy dalej, dzięki temu tokenizować różnych artystów i dzięki temu jeszcze e,
po prostu ich twórczość i puszczać w swoim radiu. To jest takie surowe mięso, nad którym my usilnie każdego dnia pracujemy, jak wyrobić taki odpowiedni model do tego wszystkiego. Ale o tym możemy sobie porozmawiać trochę później, bo właśnie przechodzę tutaj do następnego pytania związanego z tym, czy ty uważasz, że twoje środowisko odbiera cię jako osobę, którą naprawdę się czujesz, czy tak naprawdę cię znają, doceniają, nie doceniają? Jak uważasz? Powiem ci, że to jest takie trochę trudne pytanie, bo ciężko stwierdzić, co każda osoba ma, jak cię widzi, nie? Bo w jednym dniu mogę być fajnym kolegą, ale wystarczy, że powiem o jedno słowo za dużo i już mogę być wrogiem, nie? Więc ja jestem ogólnie taką osobą, która dużo też prowokuje swoimi jakby obserwacjami, to co wcześniej wspomniałem, i staram się też uchwycić to, co ludzie umią przekazać. I jeżeli chodzi o moje środowisko, to powiem ci szczerze, że nie wiem, no ja po prostu skupiam się bardziej na tym, co ja widzę, co chcę wykreować, niż to, co ktoś ma, jakie o mnie zdanie. Wiadomo, biorę też to pod uwagę, że na przykład, nie wiem, ktoś mnie docenia w tym i cieszę się, ale jeżeli ktoś nie docenia, no to trudno, no przynajmniej nie będę musiał tracić czasu na taką osobę, nie? I wtedy lecę, wiesz, z tematem, z którym chcę zrobić, bo zauważyłem, że bieganie za kimś, kto i tak nie docenia, to jest takie, No jasne. wiesz, jakbyś chciał złapać wodę, nie? W rękach. Niby złapiesz, ale dalej ona Moment wypływa ci. Tak, przez palce. Tak. Dokładnie wiem, o czym mówisz i to jest bardzo ciekawe takie zagadnienie i ta odpowiedź ogólnie z tym, że wszędzie, z czym się zajmujemy, to nie do końca nasze środowisko odbiera nas jako taką osobę, którą my się czujemy, albo z czym byśmy się chcieli tak naprawdę utożsamić, bo ja znam to też po sobie, bo zajmuję się technologią blockchain już od roku 2015. Pamiętam te takie Tyle co ja. mainstreamowe właśnie początki, jak to byłem wyśmiewany przez to, że to są jakieś sam Bitcoin jest piramidą w internecie i skreślany, to opowiadałem o tym zresztą na ostatnim podcaście z Jackiem, jak to wyglądało. Ale tak naprawdę jedni cię doceniają, drudzy cię nie doceniają. Jak byś miał dobre chęci, to ludziom po prostu nie dogodzisz. Warto Mogę sobie... tylko powiedzieć, mogę Tak? ci powiedzieć tylko tyle, co mój zawsze przyjaciel zawsze wymawia, co też go pozdrawiam. Nie narodził się taki, kto każdemu mógł dogodzić. No Coś w tym jasne, stylu. dokładnie. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem, bo nie wiem. Bo przyjaciel cię skarci za to, że Tak, powiedziałeś. za to, że źle Pozdrawiamy twojego powiedziałem. przyjaciela jak najbardziej. Zapraszamy też do stokenizowania się, jeżeli jeszcze się nie stokenizował. Słuchaj, wiem, że tworzysz radio. Słuchałem tam twojej współpracy też z jedną personą, która się stokenizowała i właśnie przed chwilą, zanim zaczęliśmy ten podcast, to wysłuchałem waszego utworu. Fajnie, to jest fajne i to jest fajne, że to jest połączone z technologią blockchain ogólnie. I powiedz mi teraz, jakie są obecnie największe wyzwania, przed którymi stoisz i na przykład taki cel na najbliższe 2 lata? To powiem ci tak, zrealizować to, co planuję w radiu, czyli odpalić w końcu tokenizację i żeby każda osoba mogła zarabiać, ale i też móc wykupywać tylko i wyłącznie przez moje tokeny w Radiu Podziemia 24/7. Więc można powiedzieć, że od fiducjarnej jakby tam monety po właśnie sam token, nie? Czyli będę stopniowo starał się to zmieniać jakby taką mentalność ludzi co do właśnie kryptowalut. To będzie trudne, ja wiem o tym, ale powoli przyzwyczajenie to jest tak samo jak kiedyś było z kartą płatniczą, że my przecież zazwyczaj kupywaliśmy jakieś rzeczy tylko i wyłącznie za gotówkę, ale na przykład w pewnym momencie wchodziła jakaś karta płatnicza
niektórzy to krytykowali i nie chcieli, płacili nadal gotówką, a niektórzy już zaczęli się do tego przyzwyczajać i można powiedzieć, że 80% ludzi, tak myślę przynajmniej, płaci kartą płatniczą, co jest właśnie teraz spotykane i te CBDC chyba tak jest. chcą wprowadzić. Zbliżająca się katastrofa ekonomiczna dla ludzkości. Tak. I właśnie ja uważam, że jak nie zrobię taki przekrój pieniądza fiducjarnego a tokenizacji, no to będzie ciężko właśnie, żeby to jakoś miało fajny wydźwięk, to jak planuję zrobić. Więc największe wyzwanie to będzie właśnie taki budzenie świadomości w ludziach. świadomości, coś w tym stylu, tak właśnie. Dokładnie. I już mam właśnie plan na to, nie będę zdradzał, bo to wiadomo, konkurencja nie śpi, ale po prostu mam już ten pewien pomysł, żeby to zmienić, nie? Super. Gramy w jednej lidze na pewno. Wszyscy Ale nie mówię walczymy o was. to. Znaczy, no jako o konkurencji, ale ogólnie jeżeli chodzi o adopcję kryptowalut czy tokenizacji personalnej, no to na pewno wszyscy walczymy o to, żeby powstał ten trend, boom w końcu. I ludzie się tokenizują, stają się właśnie własnymi mennicami. Wymiana barterowa swoich usług za pomocą tokena personalnego. To będą piękne czasy. No ja powiem ci tak, że tak jak to Sławek na event Sławek z Kangi, nie? Tak, Sławek. Mówił właśnie na evencie UK, żebyśmy się nie konkurowali, tylko po prostu łączyli siły, nie? Przeciwko właśnie złu, czy coś w tym stylu mówił, więc bym popierał właśnie takie zdanie, jak właśnie Sławomir z Kangi właśnie mówił, nie? Żeby właśnie się połączyć, niż walczyć między sobą. Jasne. No tak, pozdrawiamy Sławka serdecznie. Słuchaj, jaką byś dał radę komuś, kto by podążał taką ścieżką kariery zbliżonej do twojej, tworzący radio, tworzący jakiś podcast, stream, zajmujący się tokenizacją personalną, czy tak jak mówiłeś wcześniej, zaczynałeś sobie tam rapować, ale troszeczkę hejtu. Tutaj liczymy na takie dobre rady, żeby ktoś był cały czas zmotywowany, a nie zdemotywowany. To najważniejsze, co trzeba robić, to słuchać to, co ktoś do ciebie mówi. I słuchać te osoby, które krytykują cię, a nie pochwalają. Bo miałem taką właśnie sytuację, gdzie słuchałem tych, co mnie pochwalali i stałem dzięki temu w miejscu. No tam może nieco się tam troszeczkę, podniosłem poziomowo, ale nie jest to, co oczekiwałem tam w przeszłości, nie? Więc taka rada, żeby właśnie jak najwięcej brać krytyki konstruktywnej oczywiście, może nie tyle co do siebie, ale po prostu z niej wyciągać jakieś wnioski i dzięki tej krytyce po prostu progresywnie zacząć działać. I również bym zalecił, na przykład jeżeli nie wychodzą nam utwory, to na przykład zgłosić się do jakiejś osoby, która się na tym zna, zapytać się, co można byłoby zrobić lepiej, gorzej, znaczy gorzej w sensie, co jest zrobione. I myślę, że no tyle, no. Bo jeżeli chodzi o radio, no to sam zaczynam dopiero i tutaj muszę sam ogarnąć, co jest dobre, co jest złe, co ludzie lubią słuchać, bo zauważyłem, że i tak ludzie w większości czasu lubią bardzo negatywne treści, a chcę ten trend troszeczkę zmienić. No słuchać doświadczonych ludzi, którzy już osiągnęli w tym danym obszarze, w którym my się staramy coś osiągnąć. Na pewno ja zauważyłem, no jeżeli chodzi też o psychologię, ludzie lubią o sobie opowiadać, więc nie jest grzechem też zapytać kogoś, jak on coś zrobił, jak doszedł do tego etapu w życiu, bo on na pewno 99, coś tam, na pewno nam odpowie, da nam jakąś radę. Więc warto czerpać już z wiedzy osób tych doświadczonych w temacie. No tak, tu się zgodzę. No i najlepiej właśnie wtedy robić na takiej zasadzie, że jak ktoś już dosiąga tych szczytów, to żeby nie
kłaść ten kłód pod nogami, tylko po prostu się nim inspirować i zapytać się, co zrobiłeś, że taki jesteś zajebisty. I wtedy zostaniesz zajebisty. Jasne. Kopiuj w klej od razu. Powiedz mi, Albo jak to zmienić, był, tak? albo można coś troszeczkę zmienić pod siebie, nie? Wiadomo, nie trzeba w 100% kopiować, nie? No jasne. Powiedz mi, a kto był twoim największym wsparciem, mentorem, wzorem do naśladowania w trakcie rozwoju twojej kariery, że tak ujmę? Czy masz takiego kogoś, na kim się wzorowałeś? Jeśli chodzi o rap, no to często słuchałem właśnie Onara i starałem się być tak jak on, więc może ten styl jest może podobny troszeczkę do niego, ale tak to starałem się robić wszystko Zachrypnięty sam. głos? Tak, zachrypnięty głos, ale to no akurat nie masz chyba takiego zachrypniętego, więc nie mógłbym go tak skopiować 1:1. Jest oryginalna jakby jego cecha. Ale no tak mówię, no starałem się wszystko robić sam, a jedynie co, no to czasami coś podpatrzeć od kogoś tam, tak mówię, Onar lub nie wiem, Pejach nawet lirycznie, żeby to dobrze brzmiało. Tak jest. Powiedz mi, Jeżeli chodzi o, tak? może wiesz co, jeszcze chodzi o rozwój tam mentalny, to tutaj bym możliwe, że Grzegorza Cieślika, tam jak właśnie ostatnio go oglądałem, to tak mówię, że fajnie to on tam prowadzi ten holistyczny swój koncept tam. Nie wiem, jak on to dokładnie nazywa, ale coś holistic. No holistyczne podejście, o, coś w tym stylu. Więc myślę, że jeżeli chodzi o takie mentalne rzeczy, no to bardziej A nie nim się znam, tak nie troszeczkę mogę się inspirowałem. wypowiedzieć na ten temat, o nim akurat, ale na pewno coś sobie zrobię research mały tej osoby. Myślę, że Grzegorz Cieślik mógłby sobie zrobić tokena. On ma bardzo fajny jakby te swoje szkolenia i by mógł właśnie pod to fajnie robić szkolenia, jak Sapiens sobie na przykład robiła, dała możliwość na przykład live'ów. No, przyszłości. aplikacja jest w trakcie rozwoju, więc na pewno takie możliwości też będą. Warto zaproponować je na kanale głównym. Oczywiście w języku angielskim. Widziałem, że tam gdzieś się przewinąłeś mi ostatnio. Może. Ja jestem praktycznie wszędzie, gdzie się da. No i dzisiaj Cię też zaproszę jeszcze na nasz kanał o kryptowalutach, powiedzmy. I o blockchainie, technologii blockchain. Też dużo mówimy tam o Sapiensy. Może, bo no i nawet na Sapiensy Friends chyba też ostatnio wbiłeś. Możliwe. No starałem się jakby, staram się ogólnie być na trendzie, jeżeli chodzi o blockchain, nie? W sensie, żeby nie być tak jak ostatnio 2 lata temu do tyłu i musiałem wszystko nadrabiać, a tak to staram się obserwować, co się dzieje na rynku, żeby być, jak się mówi, na czasie, nie? Więc obserwuję wszystko, co się da, jeżeli oczywiście czas pozwoli na to. Tak jest. No dobra, powiedz mi, Tomaszu, co motywuje Cię do wstawania rano i rozpoczęcia dnia? Osiągnięcie sukcesu, ale najważniejsze, żeby zwolnić się z etatu. No tak, to jak człowiek pracuje, to nie ma czasu zarabiać pieniędzy. No, powiem Ci szczerze, że tam jeden znajomy się mnie dziwił, jak ja ogarniam tak, radio, etat i jeszcze pomagam innym, nie? Więc ja sam nie wiem, jak to robię. Ale daję radę. Jeszcze energię mam, więc spoko. No powiem Ci, no nawet działanie na własnych działalnościach, czy bycie prezesem firmy, to jest jeszcze więcej czasu poświęconego, bo powiedzmy tutaj ten etat to od bliska do bliska, ile trzeba się nabiegać przy własnej firmie. Nie, no to jestem z tego, jestem w stanie to jakby zaobrazować sobie, ponieważ miałem 2 firmy, jakby nie patrzeć. Pierwsza była w Polsce, druga właśnie tu w UK i wiem, jak to właśnie działa. Szczególnie biurokracja zabija kreatywność. Okej, ty jesteś teraz w UK. Tak. UK. W Anglii. Słuchaj, czy w Twoim otoczeniu znajduje się osoby, które uważasz, że powinny się stokenizować na Sapiensy i na przykład wykorzystać swój token do ich twórczości?
A może kto to taki powiemy na antenie i serdecznie ich pozdrawiamy i zapraszamy do tokenizacji? No tak jak wspomniałem wcześniej, to myślę, że Grzegorz Cieślik by dawał zajebistą wartość też w Sapiencji. Postaramy się złowić Grzegorza. E, Kto jeszcze by mógł być? Kurczę. A może No ktoś z Maruda twoich już przyjaciół? jest. Może już Maruda, znaczy Maruda już jest, więc w sumie ją wyrzuciłem do tego, do Sapiens i mówię, tu możesz zarobić, przynajmniej w tokenach. No jak No, Maruda nas słucha, no to chyba no będzie słuchała, bo to, dostała ode mnie maila z zaproszeniem na podcast, ale jeszcze do tej pory się nie odezwała. A jest w kolejce no, ustawiona. to dobrze, cieszę się, bo to też myślę, że wartościowa osoba jest. No, śledzę Przynajmniej, jej profil, tak jest. przynajmniej ze mną współpracuje właśnie w radiu i jest jako redaktorką, więc fajnie tam się z nami, przynajmniej myślę, że jest fajnie tam ze mną współpracować i tak dalej. Tak samo mi też się spoko współpracuje z Marudą, więc myślę, że Pozdrawiamy cię, Maruda, i odpisz na maila. no, a jak nie, to ja tam pomacham paluszkiem. Tak. I kto jeszcze by mógł stokenizować się? Nie wiem, myślę, że jakieś bardziej popularne persony, może Gimper z Widmo, by może podciągnęły wtedy też taką oglądalność w Sapiensji. No bo Mhm. jakby nie patrzeć, no to Sapiensy to jest taki bardziej Instagram, połączenie z Facebookiem trochę, nie? I Coś z w tym stylu. Nasdaqiem. No, coś w tym stylu. I ja zawsze tłumaczę, że to jest tak, jakbyś miał Instagrama, tylko że tutaj masz holderów, ale holderzy to są osoby, które po prostu mogą cię wspierać jak w Patronite. O, i Patronite w sumie. To jest Jasne. taka, Sapiens to jest tak jakby jedno z, no, wszystko w jednym, coś w tym stylu. Myślę, że to jest Dokładnie. właśnie całkiem spoko, bo można nie dość, że się rozwijać, to jeszcze można swoją wartość zobaczyć, nie? Pod tym względem No, zbudować wartość za pomocą tokena też. personalnego, to warto wspomnieć też dla naszych słuchaczy, że to dopiero początek. Sapiens się rozwija, już za parę dni, miejmy nadzieję, trzymam kciuki, pojawi się nowa wersja aplikacji już z tłumaczeniem postów tych wszystkich użytkowników z całego świata, a mamy bardzo dużo użytkowników francuskojęzycznych, ale teraz też dzięki tam małej współpracy z jednym z youtuberów ze Szwecji, Szwecja jest jakby trzecia pod względem rejestracji nowych kont. No, Niedługo. dziwne, że w Polsce to tak się nie rejestrują. A tak, powiem ci tak, No, tak. dziwię się ludziom, którzy mieszkają w Polsce, którzy tak, wiesz, krzyczą, bo tutaj amerykańskie, bo tutaj niemieckie, ale kurwa wspierać, sorry za przekleństwo, ale Tak, nie żeby ma kurwa problemu. nie wspierać ludzi, którzy coś kreatywnego tworzą, tylko kłaść nogi pod nogami i do tego jeszcze Polakowi swojemu to jest totalne chamstwo. I tyle. Dokładnie. No tak, no. Taką mamy polską naturę. No. Jeszcze No, ty to mieszkasz jest, za to jest granicą, najgorsze. ja też mieszkam, nadaję akurat ze Sztokholmu w tym momencie i szczerze tak, nasze takie życie kulturowe to jest ciężkie. Widzę te inne kultury, które przyjeżdżają, bardziej się integrują niż Polacy na emigracji. No, to jest temat No, rzeka, nie to ma co tutaj. też się zgodzę. No, już poznałem taką osobę, więc wiem, o czym mówisz. No. Słuchaj, Tomaszu, no ciekawa historia, to myślę, że każdy ze słuchaczy znajdzie w niej coś dla siebie. Może teraz przejdziemy dalej do tej części drugiej, która ciekawi mnie najbardziej i Mhm. porozmawiamy trochę o tokenizacji personalnej, o twoim tokenie personalnym MC, oczywiście. Airdrop już jakiś czas temu pozwolił mi zostać twoim hodlerem, ale również nie Mhm. ukrywam, jako entuzjasta tokenizacji personalnej uczestniczyłem też w twojej sprzedaży tokenów. O, MC Coin, tak, ponad 4000 hodlerów, czyli followersów dla tych, którzy nie wiedzą, bo hodler, czyli osoba, która hodluje, posiada w swoim walecie twoje mhm. tokeny, to jest też twoim followersem, tak? Bardzo ciekawy content oraz tokenomia, która już zaczyna być zespojona z twoim radiem. Wiem, że to jeszcze nie wyruszyło, No jeszcze ale, nie, bo ale za powie- moment już jesteśmy o krok, tak? powiem ci tak, szczerze, gdybym uzbierał tą kwotę, którą chciałbym uzbierać
z tokenizacji i tak dalej, no to te radio byłoby na pewno o 300% lepsze, nie? To jestem tego świadomy. Ale sobie, jak to mówią, skrobię sam. Nikomu przynajmniej nie muszę się tłumaczyć, że coś jest niezrobione, więc mam troszeczkę jakby wyluzowany jestem i wiem, że na przykład te tokeny wejdą, ale no jeszcze trzeba poczekać, nie? Bo tutaj mówię, no gdybym uzbierał tą kwotę, to bym miał już nawet na swojej stronie, znaczy na swojej, tylko w radiu, możliwość płatności w tokenach, właśnie w MC, ale na Ethereum, nie? Bo jeszcze bym musiał z Kangą się porozumieć, żeby właśnie te tokeny, które są na Sapiensy, były też notowane na Kandze. Bo ja wcześniej już, bo ja słuchałem akurat podcast z Jackiem i Tak? mam właśnie też tokena na Kandze, Okej. więc też pozdrawiam Jacka. Pozdrawiamy Jacka. I też robiłem jakoś 2018, 19, coś koło tego. Właśnie token na Personal Tokens chyba to było ta strona. Tak. No i akurat to było tutaj na jakimś szkoleniu. Tutaj pamiętam, że Bentym przyjechał. Mhm. No i właśnie akurat tam robiliśmy ten token. No i chciałem fajnie też to zrobić, bo miałem wcześniej ten token 3V Coina też. Chciałem to jakoś fajnie połączyć, ale to mi nie wyszło. Więc stwierdziłem, że jednak skupię się tylko na jednym tokenie i ten jeden token po prostu będzie właśnie w tym radiu. No i też w Celerino bym chciał kiedyś w przyszłości, nie? Jak już będą już pieniądze, żeby można było już normalnie. A jak mówisz tutaj o sumie, którą chciałaś uzbierać przez Crusade'a, bo ja nie widzę tutaj dokładnie tej sumy, musiałeś pewnie ustawić powyżej $1000 i jest widoczna tylko dla ciebie. Bo Znaczy, może powiem znajdą się pośród naszych słuchaczy osoby chętne zainwestować właśnie radio, które wspiera tokenizację personalną, interesują się muzyką hip-hop i przede wszystkim waszą twórczością. No fajnie by było, ja nie powiem, więc jakby ktoś chciał wesprzeć, to zapraszam właśnie na Sapiensy na Sapiensy, tak, bo tam jeszcze Crowdsourced jest chyba tam odpalony. Mhm. A faktem to jest ta mniejsza stawka, no bo stwierdziłem, że jak już nie wypalają mi te fazy, które tam wymyśliłem na mojej stronie SPP Tomasz Lukasik, znaczy spp.tomaszlukasik.com, no to stwierdziłem, że taką będę puszczał po prostu, bo może coś tam się troszeczkę uzbiera i wtedy będę miał lżej, żeby móc tam inwestować w te radio. No. No, A co do tej... jeżeli to nie prowadzisz pierwszej sprzedaży, to jedną taką z moich rad, bo ja pracuję też nad tymi modelami tokenami, która jest zimplementowana z różną twórczością, to przeważnie zaczynamy pierwszą sprzedaż od tego właśnie 001 i idziemy z każdą sprzedażą coraz drożej, drożej i drożej. Wiadomo, te tokeny można skupić taniej z rynku wtórnego, jak już się pojawi swap, ale te tokeny na przykład to w przypadku mojego tokena personalnego nigdy ich nie sprzedam taniej niż poprzedni ten cross-sale, który zrobiłem. Więc tak. No ja tak zrobiłem troszeczkę inaczej, bo chciałem uzbierać jakoś 100 000 właśnie dolarów tam na radio i na te Celerino. Mhm. No i ruszyć z obydwoma projektami, które by się fajnie złączyły w jedno, nie? Z tego, co mi wiadomo z technicznej strony, to jeszcze i to też się tyczy innych użytkowników na Sapiensy. Jeżeli robimy cross-sale powyżej $1000, z 1000 włącznie, to może być on niewidoczny, jaką sumę ogólnie zbieramy. On jest widoczny dla ciebie, ale nie jest widoczny dla użytkowników. Rozumiem, Taka ciekawostka, ale już zapewne w następnej nowej wersji, która się pojawi za parę dni, bo mamy nowy backend, który pracuje nad aplikacją. Trzymamy też za nich kciuki, żeby jak najszybciej wprowadzili tą wersję. Zapewne tego problemu nie będzie. No i oczywiście weryfikacja KYC dla osób, które tę sprzedaż prowadzą, tak? No dobra, przeskoczymy do twojego tokena personalnego i powiedz mi trochę, jak zamierzasz wykorzystać swój token personalny w Sapiensy, no i czego użytkownicy aplikacji mogą się spodziewać na twoim profilu? No, na moim profilu to będę zawsze informował, co się dzieje w radiu.
wiadomo, teraz nie jestem jakoś tam aktywny, bo tutaj jestem bardzo mocno skupiony w tym radiu i też prowadzę jakieś tam sam wywiady i tak dalej, więc tam będą na pewno jakieś informacje, które będą dotyczyły radia najwcześniej. Jeśli chodzi o wykorzystanie tokenu, no to jest wszystko opisane na stronie spp.com, tomaszlukasik.com, ale tutaj wspomnę po prostu, że radio, które będzie już zarabiało na, powiedzmy, bitach, na artykułach sponsorowanych i tak dalej, będzie po prostu skupować tokeny i później będzie rozsyłać po użytkownikach właśnie typu jak na przykład artysta, który jest po prostu na playliście radia. I dzięki temu, że ten artysta dostanie ten token, będzie mógł kupić usługę za token właśnie w radiu, albo po prostu sobie zamienić na dolary, złotówki, nie wiem, co chce. Już będzie jakby indywidualna sprawa, co zrobi ten artysta. Może oczywiście trzymać ten token i na przykład sprzedać go z zyskiem jeszcze większym, na przykład, jeżeli będzie taka możliwość. Ja wiesz, ogólnie nie będę starał się tutaj obiecywać, że tu będzie, nie wiem, token za złotówkę, czy tam za dolara, bo może tak być, ale nie musi. Fajnie by było oczywiście, No, ale jeżeli no to ja bardziej dobrze patrzę, rozegrasz, to jak najbardziej taka wartość. ale ja bardziej tutaj patrzę, żeby token miał jakby wartość już taką jakby w zasięgach, nie? Czyli, że token to jest token i tak jak na przykład masz złotówkę, to masz złotówkę i nie chcę tak przeliczać, wiesz, z tokenu na złotówkę, czy złotówkę na token, tylko po prostu jak masz 100 tokenów, no to jest tak jakby taka wartość, nie? Wiadomo, że i tak będzie trzeba przeliczać, no bo to no nie zmienisz tak nagle, wiesz, świadomości i tak dalej ludziom, więc będzie trzeba to na pewno stopniowo to robić. No ale wiesz, co mam na myśli. No tak. Bo widzę, że ostatniego posta na Sapiensy zrobiłeś 10 dni temu. Ja ogólnie No dla tak, wszystkich tak. osób, którym polecam Sapiensy, zalecam robienie co 24 godziny i dropa. Przychodzą nowe Mhm. osoby, naprawdę. Sporo kont się rejestruje. Właśnie to też widzimy, że Szwecja wskoczyła właśnie na te trzecie miejsce pod względem rejestracji nowych kont. Warto sobie zbierać też tych hodlerów wokół swojej osoby, zwłaszcza, że ta nowa wersja aplikacji będzie miała tłumaczone posty, więc taki Szwed będzie mógł posty w języku polskim, który będzie wrzucony, przeczytać po szwedzku i w drugą stronę będziemy mogli szwedzkie posty czytać w języku polskim, więc na pewno to zrobi zasięgi i pozwoli też zbudować wokół naszej osoby taką społeczność, która jest zainteresowana tym kontentem, który tworzymy. No ale też chciałbym wspomnieć, że nie skupiam się tylko na Polsce, ale będę chciał bardziej globalnie pójść, żeby w przyszłości zrobić tak zwane scentralizowane radio. Nieźle. Bardzo No. ciekawy pomysł. Powiem ci, że to jest, wiem, że to będzie dużo kosztować, ale wiem, że to na pewno wypali, bo to będzie już takim na pewno już trendem, wiesz, kryptowaluty i tak dalej. A takiego czegoś myślę, że nie ma. Że ty decydujesz to, co chcesz słuchać, a nie jakiś tam, powiedzmy, prezes radia, nie? No jasne. No, DAO w radiu. tak, Powiedzmy. tak. To powiedz mi, czy masz już swoich ulubionych twórców, którzy posiadają swój token personalny w Sapiensy? No to jest Maruda na pewno, Tak. ale tak to chyba nie. No i Jacek. A, chyba też, no też mam. Ale wiesz co, ci powiem, że dawno nie sprawdzałem, kogo mam. Wiem, że pana Winyla też jeszcze obserwuję. Pan Win dosyć ciekawa persona, działająca Tak, tak, też tak. w W tokenizacji muzyce i w i w muzyce muzyce, no. przede wszystkim. No, Okej. więc jego i nie wiem, w Jak sumie nie pamiętam, kogo jeszcze mam. Może chyba jeszcze ciebie, twoje tokeny mam. będziesz miał moje tokeny dzisiaj, 1000 sztuk na twoim walecie ląduje po tym podcaście. Dobra. Najgorętsze tokeny w Sapiensy. Mm. Słuchaj, powiedz mi, jak sobie spojrzysz na tą całą społeczność, na ludzi w ogóle w Polsce czy na świecie, jeżeli chodzi o technologię blockchain czy świat kryptowalut, to jak oceniasz ich świadomość na przykład w skali od 1 do 10? Lub osoby w twoim otoczeniu? Ja bym to bardziej skategoryzował na jakby takie dwie płaszczyzny. Jedna
płaszczyzna to jest to wszystko wina kogoś i druga to jest taka, muszę coś z tym zrobić. No i wiadomo, że te osoby, że to jest wina kogoś, no to będą mówiły, że kryptowaluty to wiesz, jakie są. Pewnie nieraz usłyszałeś. Tak? A druga to jest płaszczyzna, która chce się czegoś dowiedzieć i jak na przykład ja prowadziłem przez jakiś czas jeszcze swój kanał na Telegramie, muszę tam właśnie troszeczkę odświeżyć to, no to były jakieś tam zainteresowania, nie? Co do tego, więc myślę, że to zależy od ludzi, gdzie i kto jakby obraca się, nie? Społecznie, czy to jest osoba, która lubi dostawać, czy osoba, która lubi pracować. Bo jeżeli kto lubi dostawać, no to wiadomo, jak to jest, nie? Z taką świadomością. To jest tak, jakbyś, wiesz, powiedział, nie wiem, psowi, żeby on tam, wiesz, siedział, no i będzie siedział, albo będzie taki pies, który nie będzie chciał siedzieć, no bo będzie miał swoje jakby zdanie i powie, że nie chce siedzieć. Dobre porównanie. No, No. to fajnie to dzielić na takie właśnie poziomy, powiedzmy, świadomości, no bo są ludzie, którzy wiedzą o kryptowalutach, ale i są też ludzie, którzy znają się na technologii blockchain i wiedzą, jakie rozwiązania za sobą niesie i że to jest naprawdę wspaniała technologia zaufania publicznego. No, to jest Powiem ci tylko tyle, że technologia blockchain jest na tyle fajna, że ona pokazuje ci, że rząd ci nie jest do niczego potrzebny. dokładnie. I różne instytucje darmozjadów. Tak, Nie tak. chcemy tu nikogo urazić, ale za dużo pieniędzy z naszych kieszeni wypływa właśnie na te Bo stołki. pomyśl sobie, taki ZAX, nie? Tak. Co on tak dokładnie robi dla artystów? Pilnuje tylko, żeby jakiś tam, powiedzmy, salon fryzjerski nie puszczał Czyjś jakiegoś artystę. A, Ale z drugiej strony, okej, no nie puszcza, ale to z drugiej strony też jest promocja takiego artysty, więc tak samo jak te algorytmy na Facebooku. Powiem ci szczerze, jak prowadzę te radio i miałem artystę, który no fajnie nawija i tam ma gdzieś w algorytmach, wiesz, swoją twórczość wrzuconą tam do jakiejś tam biblioteki, nie wiem jak to tam ogólnie działają te algorytmy, no to Facebook mi ściągnął ten film i wrzucił tylko link, nie? Więc okej. dla mnie to jest takie, no jest fajne, że Facebook jest jest straszny. jakaś jest ochrona, jest jakaś fajna ochrona czy coś w tym stylu. No ale jak gadałem z prawnikiem, to mi powiedział, że to jest z winy tylko taką, że Facebook nie chce płacić YouTube'owi kasy, nie? Z tego co wiem. I dlatego ściąga, jeżeli nie masz jakichś tam praw autorskich co do. No i tutaj właśnie wjeżdża Sapiensy. No, tam pan Marek Góra Cukru, który zarabia na naszym kontencie i my tutaj właśnie ta druga strona barykady, osoby, które mogą zarabiać na własnym kontencie same dzięki temu. No. I Ale tak samo, wiesz, powiem tak? ci, że jak tak zacząłem właśnie w tym blockchainie tak się wdrażać, to powiem ci, że duża świadomość jest, nie? Wtedy. Już tak zaczynasz myśleć, kurde, gdyby nie było tego rządu, to bym sobie dał radę. No rządy nam są powiedzmy potrzebne, tylko że je troszeczkę trzeba tą całą administrację zmniejszyć i po prostu wykorzystać tylko to, co jest najbardziej potrzebne. No tak, no na przykład ograniczenia prędkości, nie? W niektórych miejscach. Chociaż powiem ci szczerze, że jak jeżdżę tutaj w Anglii, to czasami są znaki źle tak jakby oznakowane w niektórych miejscach, gdzie na przykład jest ostry zakręt, a oni ci pozwalają na przykład 40 mil na godzinę jechać, nie? Chciałem spróbować, ale no powiem ci, żebym wyszedł z pasa, nie? I na Aha, no to jeszcze przeciwległy. oni zawyżają. Znaczy w niektórych momentach jest tak, że tam, gdzie mógłbyś przyspieszyć i fajnie, wiesz, pojechać, to oni ci zabraniają tego, nie? Robić. Ale jak na przykład jest jakiś mocny, ostry zakręt, bo któregoś dnia pamiętam, że jechałem i wiesz, jadę, patrzę 40, no dobra, no to troszkę depnąłem sobie. I tak patrzę, mówię, o kuźwa, trochę mnie zarzuciło na bok, nie? Mówię, nie, tutaj nie wolno jechać tyle jednak. Mimo, że 40 mil było napisane, nie? Więc no, powiem ci, że kryptowaluty właśnie dają taką też świadomość, że jakieś pewne błędy, które zrobisz, tak na przykład źle zainwestujesz,
to w takim codziennym życiu też to się fajnie na to przekłada, nie? Że okej, zrobiłem ten błąd, więc już więcej tego nie zrobię. A częściej tak, znaczy osoby, które ciągle, wiesz, są jakby podburzone tym rządem i tak dalej, że o, fajnie, że oni to robią i tak dalej, no nie widzą tego, bo oni nie widzą swojego błędu, ale patrzą na błędy, wiesz, jakichś tam polityków, nie wiem, jakiegoś aktora i tak dalej, nie? Mhm. Coś w tym stylu. A powiedz mi, co uważasz, że należy zrobić, by zwiększyć adopcję tej technologii? Pozwolić mi ogarnąć Celerino i sam to zrobię. Aha, inwestujemy właśnie w Radio Podziemie. Nie, bo Dokładnie. ja już raz gadałem z Sławkiem o tym, z Kangi. Ja Tak? już mu dałem tam fajną pomysł, ale ogólnie rzecz biorąc, to ja twierdzę, że płacenie kartą to jest dalej i tak jest, będąc w banksterce, nie? W sensie chodzi o to, że masz kartę na przykład Kangi czy tam Kro, nie? Tam Crypto.com, masz tą kartę, to i tak jakby płacisz dalej funtami czy tam fiducjarnymi pieniędzmi, tak? Znaczy nie wiem jak tam ogólnie w Kandze jest dokładnie, bo nie testowałem tego, ale wiesz, no i tak zamieniają to na złotówki, tak? Czy na funty No tak. po aktualnej kursie. Niestety. Ale co trzeba zrobić, żeby każdy płacił krypto? Trzeba zrobić to, co zrobiła banksterka, czyli najpierw dać możliwość płaty do jakby pierwszej twojej potrzeby. A co jest zapytam się ciebie, co jest twoją pierwszą potrzebą taką? Co powinieneś zrobić? A w związku z czym? No jak chodzisz na przykład do miasta, przeważnie robisz to zakupy, prawda? I to są bardziej takie rzeczy jak, wiesz, żywność, jakieś tam Mhm. artykuły pierwszej jakby potrzeby w sumie, nie? Więc zamiast, wiesz, tam być w tej bańce takiej blockchainowej, jakbym to nazwał, to powinniśmy wyjść trochę dalej, nie? I No to właśnie w Celerino właśnie bym chciał to zrobić, że przychodzisz do sklepu, nawet w sumie może nie musisz przychodzić, ale powiedzmy przychodzisz do sklepu i płacisz kryptowalutami, a nie kasą. No tak, no te procesory płatnicze jak najbardziej, to już wszystko jest przed nami, niedługo tak będzie. Niedługo też będzie tak, że będziemy mogli własnymi tokenami personalnymi płacić, ponieważ No też byłoby fajnie, nie? stworzymy wartość, no to jest nieuniknione. Tylko wiesz, no chodzi o ten fakt, że no powinniśmy to bardziej inaczej zadbać, nie? Nie przez jakieś terminale, czy przez karty i tak dalej, tylko żebyś po prostu normalnie przyszedł, wiesz, zeskanował ten kod QR, czy tam jakieś inne kody, czy tam cokolwiek, coś z tym związane, wiesz, dajesz tylko wyślij i już te tokeny personalne, jakieś inne kryptowaluty po prostu, żeby szły od razu, Trafię na nie? wallet sklepu. Mhm. Tak, i wiesz, ja mam już na to pomysł, wiem jak to zrobić, ale to już będzie w Celerino, nie? Bo w radiu, no to jestem też w stanie to zrobić, no ale to jest i tak działalność bardziej online niż offline, a w Celerino właśnie będę chciał zrobić, żeby to było wszystko offline, nie? Znaczy oczywiście możesz zrobić online, ale no offline to jest taki dodatek, żebyś na przykład, nie wiem, zapomnisz zapłacić na przykład za kartę i nie masz internetu, ale też będziesz mógł zapłacić za to, nie? Kryptowalutami. Mam taki pomysł, mam nadzieję, że się uda, tylko muszę też mieć od tego Trzymam fundusze kciuki, i jak coś, no, nawet się pisze na adopcję tej technologii. Jak najbardziej. Powiedz mi, bo no właśnie mówisz o ciekawych rzeczach i tak mnie to interesuje, też mówiłeś, że jesteś z tych początków 2015, tak? Ale powiedz mi, tak. ile tak pierwszy raz zetknąłeś się z technologią blockchain i to z pewnością była kryptowaluta Bitcoin i co wtedy myślałaś o tym wszystkim, a jak odbierasz to dziś? Myślę, że tak jak każdy w tamtym czasie spekulacyjnie, a dzisiaj fundamentalnie. Mhm. Czyli Który to był rok? to był na przełomie 2014-2015 albo 2015 a 16. Gdzieś, wiem, że to było jakoś grudzień, coś w tym stylu, Mhm. bo ja ogólnie inwestowałem w cudzysłowie, można to nazwać, i nie róbcie tego w domu. Inwestowałem w hype tak zwane, nie? No i później to jakoś tak zaczęło mnie mniej kręcić i zauważyłem, że jest coś takiego jak właśnie Bitcoin, kryptowaluty i inne rzeczy.
No i mnie jakaś nieznana osoba mi zaproponowała ten BitClub chyba, czy coś takiego było. Tak, kopalnia na Islandii, jeden z Coś największych takiego, gwałtów, no i dokładnie. niby to było realne, ale widocznie widzisz, no to był okazały skam, nie? No tak, ten zespół Mhm. tam ładnie się zarobił na wszystkich osobach. Czy No jak naszego ktoś to... miał dobry ogarnięty networking, no to myślę, że mógł ktoś zarobić na tym. No i ja miałem No wtedy tak. prawie jednego bitcoina, nie? Więc teraz trochę sobie pluję w brodę, że mogłem sobie zostawić, wiadomo, spekulacyjne i dzisiaj bym miał już, nie wiem, gdzieś około 50 no 50 tysięcy to maksymalnie, nie? Gdzieś tak bym miał. Mm, No tam miałem jakoś 98 po przecinku, coś takiego, czy tam 92, mm. coś w tym stylu. No i wiesz, no i zainwestowałem w to, no bo wtedy ten bitcoin kosztował jakoś $500, coś takiego, Tak, tak. coś w tym stylu było. No i wiesz, zainwestowałem w cudzysłowie, oczywiście nie róbcie tego w domu, takie w hype, nie? Ten BitClub. No i myślę, no kurde, no, poszło, no. No poszło, no niestety. No. Kiedyś Niestety, no. wróć, kiedyś wróć. Tak. Powiedz, No i, tak? No, no, słucham dalej. słucham, no. Nie, no chciałem ci zadać tutaj kolejne pytanie związane jeszcze z tokenem, bo No może dobra, to też byś dawaj. tutaj się podzielił właśnie jakąś swoją wizją tego, w jaki sposób uważasz, że każda osoba tworząca content w sieci mogłaby wykorzystać tę tokenizację personalną. No na przykład niektórzy artyści w ten NFT by mogli wejść, nie? Znaczy też nie znam się tak dobrze na tym NFT, więc tutaj zalecam komuś się skontaktować, kto się na tym zna, ale myślę, że no na przykład ktoś jak ma jakieś obrazy, czy jakieś grafiką się zajmuje, nie wiem, czy z muzyką też to może być, No jasne. e, to warto myślę, że wejść w takie NFT na przykład. Ale jeżeli ktoś się nie zna na NFT, no to można właśnie do Sapiensy się zarejestrować, bo uważam, że wtedy jest to lepiej jakoś tam ogarnięte to, no bo wchodząc na NFT, no to jest ten token niepowtarzalny, nie jest tylko jeden i tak dalej, z tego co wiem, tak? Dokładnie. I no niby sprzedamy ten token, niby tam dostajemy jakąś prowizję, no ale jak wrzucimy się w Sapiensy, no to my tworzymy własny token, który ma wartość tam 21 milionów tokenów, tak? Dobrze pamiętam? Tak. I, i no dzięki temu możemy sobie samemu udowodnić, jaką mamy wartość, nie? Coś w tym stylu. No, na pewno jest coś takiego, że jeżeli, wiesz, kiedyś zbieraliśmy karty piłkarzy, tak? Były kiedyś takie rzeczy. Czy No albo żetony takie, nie? W No Pokemonach tak, czy coś ale w tym dzisiaj stylu. naprawdę ja bym chciał mieć w swoim portfolio e, tokeny personalne, powiedzmy, jakiegoś tam Lewandowskiego piłkarza, tak. Chciałbym mieć jego tokeny personalne, A nie który zrobił sobie czasami? mm, nie wiem, tak naprawdę. Bo coś tam E, chyba z Bentynem robił, coś kojarzę. Chyba, że coś tam o, to się... ja muszę jeszcze pana chyba za ucho złapać, żeby coś tam zdradził. Nie, wiesz, może mi się wydaje, ale nie wiem, coś tam kojarzę, że coś tam było z Lewandowskim. Miał chyba token, ale mogę się mylić, nie? Nie chcę tam Wentyna wrabiać czy coś, pomówienia dawać, ale nie, coś kojarzę właśnie, że Lewandowski chyba miał jakiś token swój. Może mi się wydaje tylko, nie? Bo to tak dużo się rzeczy dzieje w tym No tak, blockchainie i ale tak jeszcze dalej, z że tego, co można mi się wiadomo, wszystko... to nie. Ale te tokeny Aha. na pewno, jeżeli ktoś tworzy content w sieci, wiadomo, 21 milionów sztuk, nie będzie nigdy więcej. Jeżeli się stokenizowałem tutaj, po co mam się tokenizować jeszcze gdzieś indziej? A Mhm. czym większy jest popyt, to i jego wartość będzie rosła. No tak, no zgadza się. Więc no No. ja mówię, no tutaj by warto było właśnie pójść w tym kierunku, nie? Żeby Mhm. Powiedz, a ty w ogóle, jeżeli chodzi o mm, twój token personalny, to w jaki sposób mhm. zamierzasz zastosować swój token personalny, by jego wartość stale rosła, czy liczysz na jego taką stałą wartość, żeby miała, czy żeby stawał się droższy lub utrzymywał się tam w jakimś przedziale? Szczerze powiedziawszy, to nie myślałem o tym, bo jak powiedziałem wcześniej, nie daję gwarancji nikomu, że ten token będzie rósł i rósł i rósł to the moon i tak dalej, tak jak to większość skamerów robi, tylko po prostu twierdzę, że jeżeli będzie rósł, to dobrze, jeżeli będzie stał w miejscu, to jeszcze lepiej, no bo stała wartość będzie tego, dzięki czemu ludzie będą wiedzieli, ile tokenów będą mi kiedyś
płacili za nie. W sensie, że jak będzie już $1, no to będzie jako $1, nie? A nie tam Jak powiedzmy będzie $1, milion. to będziesz wyceniany jako token personalny 21 milionów dolarów. Będziesz gotowy, można No powiedzieć. tak, tylko że wiesz, jak już trochę porozrzucam, to tych milionów będę miał mniej, prawda? A jak już sprzedam, to ten token straci tak wartość taką, nie? Więc wiesz, no to nie jest tak, że mam 21 milionów, bo $1, nie? No zależy, no wiesz, ja staram się skupić jakieś tam cząstkowe ilości tych tokenów różnych twórców. Powiem, że te osoby, które tworzą dzisiaj, jeżeli będą uparte i wytrwałe w tym, co robią przede wszystkim, to ich ta wartość wzrośnie, tak? Jest prawo rynku. I Mhm. wierzę w to, czym większe będę miał portfolio w tokenach personalnych, no to na pewno one będzie więcej warte w przyszłości. A wystarczy, jeżeli wejdzie nam kilka milionów użytkowników na Sapiensy, i te pierwsze osoby, które już mają największą ilość hodlerów, a będą tworzyć taki fajny content, można powiedzieć niepowtarzalny, to na pewno wartość ich tokenów będzie rosła. No tak jak wspomniałem wcześniej, będziesz mógł w radiu wszystko zapłacić. Na przykład jak będziemy koncerty robić, no to za tokeny będziesz mógł na przykład kupić bilet, Świetna nie? sprawa. Na No przykład. tak. To jest taka jedna, albo na przykład będziesz miał, nie wiem, teraz tak sobie tak wymyśliłem, że masz 100 tokenów, to możesz wejść za friku. Na przykład, nie? No, token jako bilet. Tak, jako bilet, no. I wchodzisz normalnie sobie i słuchasz artystów z podziemia. I tylko z No. podziemia. Mm. Powiedz mi, Tomku, jeszcze tutaj mam do Ciebie jedno takich z pytań, ostatnie już dzisiaj, ale fajnie się nam rozmawia merytorycznie. Ja wiem, że spotkamy się na pewno jeszcze w przyszłości na podcaście Sapiensy, ale powiedz mi teraz, dla mnie i dla naszych słuchaczy, którzy słuchają aktualnie tego podcastu, jak właśnie nasi słuchacze mogą się z Tobą połączyć online? Powiedz o swoich stronach, o swoim koncie. No to na stronie www.tomaszlukasi.com, ewentualnie no na Facebooku można się ze mną skontaktować. Mam imię i nazwisko razem z ksywką, czyli Tomasz Mars przez 2M i 2 sy Łukasik. Przez Radio Podziemia można. O, jeżeli, powiedz mi, kiedy będzie ten podcast spuszczony? Miejmy nadzieję, że za około tydzień czasu, ponieważ będziemy podkładać mu angielskie napisy. Okej, to jeżeli ktoś jest z okolic Zielonej Góry, jeszcze będzie miejsce, to zapraszam osobę, która będzie chciała zareklamować się na koncert artystów właśnie z podziemia. Będziemy organizować właśnie no imprezę taką hip-hopową. Świetnie. Jeżeli ktoś ma właśnie ktoś będzie chciał się zareklamować jakimś tam roll-upem albo nawet swoim logiem plus strona, no to można się zgłosić właśnie jako do radia i tam na Facebooku, na fanpage'u Radio Podziemia 24.7. Ja przeważnie to ja odpisuję tam artystom lub jakimś tam partnerom biznesowym, jeżeli takowe osoby są, więc śmiało można pisać tam też nawet. Wtedy mogę nawet przekierować na swój profil Nieźle. prywatny, więc myślę, że tak. No chyba tyle. No jeszcze mam Telegram, ale to tam na razie jestem nieaktywny przez to, że właśnie jestem skupiony na radiu. No Ale i wrócę przede na pewno. wszystkim Tomasz Łukasik na Sapiensy. O, tak, Oglądajcie tak. content, łapcie i dropy. Tak, bo czasami robię szalone i dropy. Tak jest. Tomaszu, bardzo Ci dziękuję za Twój czas i rozmowę. Życzę powodzenia, trzymam kciuki w realizacji wszystkich postanowień oraz celów. Wysłuchałeś podcastu Sapiensy Talk. Sapiensy, platforma do tokenizacji personalnej twórców. Stokenizuj się w Sapiensy i wykorzystaj pełen potencjał technologii blockchain w swojej twórczości. Do usłyszenia. Dzięki Tomaszu za dziś Dzięki. i do usłyszenia. Dziękuję słuchaczom. Trzymajcie się. Cześć.